Nie macie wrażenia, że dawno nie nagrywałam vloga? Cześć, witajcie, zabieram Was dzisiaj na weekend. Weekend zimowy, bo ostatnio kiedy nagrywałam vloga, niby była zima, bo był grudzień, ale tej zimy widać nie było, a nareszcie mamy śnieg w Krakowie. A wiadomo, że zima w Krakowie to najbardziej romantyczny czas. Chyba. Dzień zaczęłam od spotkania z koleżanką. Teraz wypadałoby iść do domu, posprzątać, bo jest straszny bajzel. Tym bardziej, że wieczorem z Kamilem mamy fajne wyjście. Postaram się na tym vlogu powklejać Wam różne fajne rzeczy z tego weekendu, z najbliższych dni, tak żeby też nie przesadzić z ilością materiału, a zatrzymać to, co jest fajne, no bo nie wszystko jest fajne, bo po prostu większość życia mojego spędzam przed komputerem, ale pomiędzy siedzeniem przed komputerem coś się dzieje i to właśnie Wam pokażę. Padłam ze zmęczenia po powrocie, więc takie południe było trochę nieprzytomne, ale za to Kamil mnie teraz zabiera, właściwie razem idziemy na szabat, no bo w końcu piątek wieczorem. To jaką ty żyła kawę czarną? Czarną. To będzie ciekawa sobota. Właśnie z Orestesem i z Kamilem przyjechaliśmy do Katowic na 3. urodziny Patronite'a. Nie wiem, co ja mam powiedzieć tutaj, Kamil. Powiedz, gdzie jesteś, z kim jesteś, dlaczego jesteś i powiedz, że pozdrawiasz swojego męża. To pierwsza taka impreza dla twórców internetowych, na której jestem w moim życiu, więc bardzo się cieszę i jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać i jak się tutaj odnajdę. Rozpoczynamy drugą debatę, gdzie porozmawiamy naprawdę o niebywale ważnym temacie. Jaka była wasza pierwsza współpraca? Jak to się zaczęło w ogóle? Czy to wy wyszliście z inicjatywą, czy jakaś marka przyszła do was z propozycją? I w którym momencie to się stało? W moim przypadku to firma przyszła sama do mnie. Wróciliśmy wczoraj późno, więc już nic nie nagrywałam, a nas tam na miejscu w Katowicach nie było w ogóle na to czasu, ale dzisiaj w ogóle o czymś innym, bo chciałam przywitać tutaj wszystkie osoby, które przyszły na ten kanał prawdopodobnie po filmie na temat molestowania w kościele. Mam nadzieję, że ten kanał, mimo tego trudnego tematu i innych trudnych tematów, które czasem poruszam, nie będzie i nie jest jakimś miejscem kontrowersji, walki i tak dalej, ale gdzieś tam otwartej, uczciwej rozmowy. Szczególnie, że właśnie po tym filmie mam dużo takich myśli a propos tego, czy taka uczciwa rozmowa, czy uczciwe dochodzenie prawdy, czy szukanie prawdy o rzeczywistości jest możliwe i na ile jest realne, na ile jest jakimś idealistycznym
celem nie do osiągnięcia. Całą sprawę, którą opowiedziałam w moim filmie, zgłosiłam do kurii odpowiedniej, do diecezjalnego delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży. W każdej diecezji jest taki ksiądz, który jest takim delegatem, który zbiera zgłoszenia, rozmawia z osobami, które się zgłosiły. Procedura, która następuje już w samej kurii, nie mówię tutaj o policji czy o państwowych jakby organach, w samej kurii też nie jest idealna, ale jakoś tam chyba jest dopracowywana. Ja ją będę przechodzić, a więc kiedy się skończy i kiedy będę na końcu tej sprawy, też opowiem Wam o tym, jak to wyglądało i na jakie trudności trafiłam od strony właśnie tej proceduralnej jakby, czyli od strony zasad, jakimi kieruje się kuria, czy w jaki sposób ona przeprowadza takie sprawy, ale także od tej strony dużo trudniejszej, czyli od tej strony ludzkiej, bo myślę, że dużo większą trudnością jest odnalezienie się w tej sytuacji po ludzku, czyli tak, co zrobić, żeby inne osoby na przykład przekonać do tego, żeby mówiły prawdę, żeby nie uznawały mówienie prawdy jako w cudzysłowie donoszenia albo wyciągania czegoś tam na wierzch i w taki sposób pejoratywny postrzegania w ogóle tego. Dla mnie to jest bardzo dziwne, ale jednocześnie, ponieważ się z tym jakoś spotykam nie tylko przy tej sprawie, to dużo się zastanawiam nad tym, jak my w ogóle postrzegamy mówienie prawdy i uczciwość, zwykłą uczciwość. To, jakim językiem posługujemy się w kontekście przemocy, jest niezwykle ważne, ponieważ ten język bardzo mocno wpływa na wyobraźnię i na wyobraźnię ofiar przede wszystkim, które często one nie chcą zrobić nikomu krzywdy, bo już zostały tak skrzywdzone, że są dosyć wrażliwe na to, żeby nikomu nie zrobić krzywdy, więc nie chcą tej krzywdy szczególnie zrobić. I wmawianie im, że to będzie donoszenie, że właśnie kogoś skrzywdzą, skrzywdzą kogoś, kto potencjalnie może skrzywdzić bardzo wiele osób, jest po prostu społecznie szkodliwe. Dlatego bądźmy na to wrażliwi i bądźmy dumni z wszystkich naszych znajomych, którzy odważyli się powiedzieć głośno o złu, które się wokół nich wydarzyło. Niezależnie od tego, czy byli świadkami, czy tym bardziej ofiarami. I tutaj, wiecie, też nie mówię o sobie, bo ja tam nie jestem wielką bohaterką, bo mam Was, mam kanał, mam przede wszystkim środowisko, w którym teraz jestem, czyli mam dojścia do dziennikarzy, mam dojścia do także struktur kościelnych, powiedzmy, które zajmują się także przemocą seksualną i tak dalej, więc ja jestem w dosyć, mimo wszystko, uprzywilejowanej pozycji, plus jestem po ponad 3 latach psychoterapii, plus mam wsparcie najbliższych, plus nie mieszkam już od lat w miejscu, w którym te wszystkie rzeczy się działy. Więc naprawdę żadna ze mnie bohaterka. To, co ja robię, jest dla mnie bardzo trudne, ale dla mnie jest dużo, dużo prostsze niż dla innych osób, które nie mają kanału, niekoniecznie mają ze sobą tyle lat psychoterapii, niekoniecznie zawsze mają takie super wsparcie wszystkich wokół. I wiecie, to te osoby są bohaterami i Boże, naprawdę nigdy w życiu nie mówcie o donoszeniu, bo to jest mega chamskie. Mówienie prawdy i otwieranie się na to, że prawda nie wygląda tak, jakbym chciał, jest bardzo trudne. Ale wiecie co? Jestem strasznie zmęczona ludźmi, którzy mówią o wielkich ideach i w ogóle piękne, wzniosłe słowa, a kiedy przychodzi co do czego, to nie potrafią powiedzieć po prostu prawdy. Jakiś w ogóle wyjątkowo wychodny weekend, bo zwykle większość czasu spędzamy w domu, także dobrze się złożyło akurat na vloga. Jak prawdziwi katolicy idziemy teraz do kościoła na 12 do Dominikanów, także serdecznie Was pozdrawiamy i do zobaczenia po mszy. Pa! Nagraj, że jest kościół, żeby był dowód.
dzisiaj jeszcze w jedno miejsce. Nasi przyjaciele, Karol i Ania Wilczyńscy, dużo działają na rzecz porozumienia i w ogóle rozmowy katolików i muzułmanów i organizują wiele fajnych wydarzeń. Prowadzą też bloga Islamista. Bardzo polecam. I teraz idziemy na taki obiad, poczęstunek robiony razem przez Żydów, muzułmanów i katolików. I właśnie w tych trzech religiach będziemy ten posiłek spożywać, tak żeby mieć okazję do realnego spotkania się nawzajem. A wszystko się wydarzy w JCC, czyli Żydowskim Centrum Kultury w Krakowie. Super miejsce. To jest właśnie Karol. Ania niestety nie dotarła, bo jest chora, także możemy ją pozdrowić. Jest chora, pozdrawiamy Anię. Wszystkie nasze trzy religie czczą tego samego Boga. Są różne drogi, ale ten Bóg jest nasz Bóg jest ten sam. Strona żydowska cieszy się, że jesteśmy tutaj razem i że możemy razem upewnić, że Polska będzie coraz więcej tolerancyjna i otwarta i jest miejsce dla nas wszystkich. No i było ekstra, takie rzeczy się dzieją w Krakowie. Do zobaczenia w następnym filmie, miejcie się dobrze. Miejcie się najlepiej, a nie dobrze. Pa!